No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku omówimy 5 rzeczy, którymi samochody elektryczne zaskoczą Was pozytywnie. Oczywiście materiał ten dedykujemy nowym użytkownikom i ludziom, którzy poszukują samochodu elektrycznego lub informacji o tym, jak samochodu elektrycznego się używa, także oglądajcie. No i pierwsza rzecz, która zaskakuje od całkiem niedawna, ale przy okazji bardzo pozytywnie, to koszt zakupu, czyli cena zakupu samochodu elektrycznego. Sprawdziłem sobie przed nagraniem tego materiału, tak potwierdziłem cenniki tych takich podstawowych samochodów elektrycznych. No i co znalazłem? No przede wszystkim Leapmotor TC03, jeżeli dobrze pamiętam, ten model i BYD Dolphin w wersji Active, czyli w wersji podstawowej. To są samochody, które kosztują po dopłatach w okolicach 60-50 tysięcy złotych. Są to samochody, które już mają do dyspozycji 40 lub więcej kWh baterie. Mało tego, BYD ma tą baterię w wersji Blade, czyli najnowsza technologia, i to są bardzo bezpieczne baterie. No dodatkowo są to samochody już relatywnie duże, no bo to są samochody mniej więcej formatu BMW i3, nawet nieco większe. Ja nie jestem wielbicielem BYD Dolphina, żeby nie było, ale BYD Dolphin wprowadza na salony pewien nowy rodzaj ceny i pewien rodzaj też standardu, jeżeli chodzi o samochód elektryczny, razem z Leapmotorem i z wieloma innymi podobnymi pojazdami, więc musimy o tym powiedzieć. Dodatkowo samochody, no nie wiem jak to powiedzieć, czy z wyższej półki, czy troszeczkę bardziej high-endowe, takie na przykład jak właśnie Tesla Y Juniper z napędem na tylne koła, czy long range, czy standard range, to są samochody, które teraz po dopłatach kosztują już poniżej 200 tysięcy. Czyli dostajemy ultra mocno przyspieszającego, ze świetnym zasięgiem, korzystającego z sieci superchargerów i z wielu innych dobrodziejstw związanych z samochodami elektrycznymi, a w szczególności z Teslą samochód. I dostajemy go w takiej cenie, która jest dużo niższa od konkurencji spalinowej. Konkurencję spalinową rozumiem tutaj jako samochody BMW, Audi i tą grupę samochodów, które powiedzmy reprezentują podobny standard jakości, wykonania i przede wszystkim konfiguracji. No bo Tesla ma bardzo dużo ciekawych rzeczy i rozwiązań w podstawowych swoich konfiguracjach, które dla wielu samochodów są dostępne dopiero po dopłatach. Oczywiście można byłoby się kłócić w stosunku do tego materiałów, z jakich wykonana jest Tesla, ale z drugiej strony, jeżeli porównujemy samochody tej samej klasy lub tego samego poziomu u innych producentów, to widzimy, że te materiały wcale dużo lepsze nie są. I tutaj chociażby wziąłbym pod uwagę drugiego producenta samochodów elektrycznych, którego uważam za bardzo przyszłościowego, Xpenga. Tam też zdarzają się plastiki nieco gorszej jakości, mimo iż samochód jest pozycjonowany zdecydowanie na równi z Teslą i jak nie wyżej. Tak więc samochód elektryczny zaskakuje nas teraz przede wszystkim ceną. I nie tylko w samochodzie nowym, tak jak widzimy to w Leapmotor, ale i w samochodzie używanym. Jednak tutaj chciałbym jeszcze wrócić do jednej rzeczy, a mianowicie do nowych ofert wynajmu długoterminowego. Bo no właśnie m.in. Leapmotor 03 Stellantis pokazuje nam taką opcję, gdzie możemy ten samochód wynajmować za 99 lub 189 zł miesięcznie. Oczywiście nasz przebieg jest wtedy ograniczony do 10 tysięcy kilometrów, ale z drugiej strony wydaje mi się, jak na samochód miejski, bo to jednak czy Leapmotor, czy Dolphin to są samochody raczej bardziej miejskie i raczej niededykowane do długich tras, to wydaje mi się, że 10 tysięcy jest rozsądną ilością kilometrów, którą możemy przejechać, a dzięki temu mamy samochód za naprawdę grosze, no bo pomyślmy sobie, że mamy ten samochód za te 99 zł plus opłaty około 10 zł, czyli za 1200 zł, no niech będzie 1500 zł rocznie, mamy samochód, który możemy się poruszać. A tutaj zaraz przejdziemy do następnej rzeczy, która też jest bardzo ważna w stosunku, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to koszty użytkowania, ale o tym w następnym punkcie. Tutaj muszę jeszcze dokończyć w kontekście samochodów używanych, bo samochody używane elektryczne też tanieją niesamowicie szybko. I chociażby wziąwszy pod uwagę te samochody takie pierwsze, czyli te, które bierzemy jako takie pierwsze, tak jak ja wziąłem Peugeota Iona, w tej chwili tego typu samochody z roczników 11 i 12 w sensownym stanie, oczywiście sensowny dla tak starego samochodu oznacza, że on ma baterię na poziomie 60-70% maksymalnie i jest w stanie przejechać nam maksymalnie te 80-90 km, ale te samochody już teraz sprawne można kupić za 5-6 tysięcy złotych. To jest żadna cena, to jest po prostu cena. To jest cena, no nie wiem jak to określić, to jest po prostu pieniądz, który możemy wydać równie dobrze na skuter używany lub coś takiego, a w zamian za to dostajemy pełnoprawny, całkiem obszerny
samochód elektryczny. I to samo dotyczy Nissanów Leafów, BMW i3 zaczyna też się pokazywać w dobrych cenach, a stare Tesle, stare oczywiście w naszym rozumieniu, czyli Tesla Model 3 na przykład z roku 19 i 20, czy chociażby S-ki, to są samochody, które kosztują już nawet i poniżej 50 tysięcy złotych. Więc zaczyna się robić bardzo ciekawie i pierwszą rzeczą, która zaskoczy Was bardzo, to są ceny samochodów elektrycznych, tak nowych, jak i używanych. Przechodzimy do punktu następnego. Kolejna rzecz, która myślę też bardzo pozytywnie Was zaskoczy, w szczególności w Tesli, ale myślę, że to powoli zaczyna też dochodzić, w sensie pojawiać się też jako możliwość w innych samochodach elektrycznych, to jest koszt użytkowania. Abstrahując od tego, że samochody elektryczne w całym cyklu swojego życia oczywiście wymagają dużo mniej interwencji serwisowych. Owszem, my robimy tego dużo i Wam może się wydawać, że te samochody się psują, ale musicie pamiętać, że po prostu takich warsztatów jak nasze jest tak mało, że u nas się koncentruje ta ilość przypadków z rosnącej jednak liczby samochodów elektrycznych. No i my akurat się nie obrabiamy. Natomiast nie w tym rzecz. Chodzi o to, że ogólnie samochody elektryczne w całym swoim cyklu życia, i to wielu youtuberów już pokazywało, tych, którzy użytkują i zajmują się badaniem takich kosztów dla Was, pokazali, że te samochody mają mniejsze zapotrzebowanie na usługi serwisowe, rzadziej się psują i ogólnie po prostu ponosi się mniejsze koszty związane z obsługą serwisową. Chociażby między innymi dlatego, że nie mamy takich rzeczy jak coroczne wymiany olejów i wiele innych rzeczy, które spotykają samochody spalinowe, a ponadto samochód elektryczny składa się z wielokrotnie mniejszej ilości ruchomych części, chociażby mówimy tutaj o gigantycznej ilości ruchomych części w silniku spalinowym, które ulegają psuciu, a w obecnej chwili, kiedy samochody spalinowe są wysilane, tak, czyli z mniejszych pojemności wyciąga się większą energię albo większą moc się wyciska, a dodatkowo się te silniki zdusza systemem oczyszczania spalin, no to po prostu te silniki siadają i mamy już takie przypadki, zresztą tutaj podziękowania też dla Anetty z Vita Motors, która nam opisywała parę przypadków silników nowych, które już po paru 10 tysiącach kilometrów wymagały remontu kapitalnego. Więc naprawdę tutaj bym uważał, jeżeli chodzi o koszty serwisowe i uznałbym jednak jednoznacznie, że samochody elektryczne mają dużo niższe koszty serwisowe. Kolejną rzeczą są koszty użytkowania związane z paliwem. Wielu ludzi się śmiało, że energia elektryczna drożeje i samochody elektryczne, użytkowanie samochodu elektrycznego jest dużo droższe, a w szczególności ta sytuacja ma miejsce, kiedy jeździmy po ładowarkach szybkich. No więc ta sytuacja nie ma miejsca. Ja jeździłem Teslą, ostatnio robiliśmy taką trasę z Warszawy do Pragi poprzez Brno, czyli taką trochę wydłużoną Teslą Model 3 Standard Range. I ładowaliśmy się głównie oczywiście na superchargerach oraz innych ładowarkach zewnętrznych. I średni koszt przejechania 100 km wyszedł mi 28 zł brutto. Ten koszt jest równoważny mniej więcej spalaniu około 5 litrów paliwa na 100 km, co przy tej wielkości sedanie no byłoby raczej trudne do osiągnięcia. Myślę, że tutaj samochód spalinowy musiałby palić około 6, 7, nawet 8 litrów paliwa, żeby mieć takie same parametry jak Tesla. Mówię tutaj o przyspieszeniu, o wygodzie, o wielkości, o ładowności samochodu. Więc samochód elektryczny nawet przy ładowaniu na ładowarkach DC wychodzi taniej. Mało tego, w tej chwili już na niektórych, wracając do innych samochodów oprócz Tesli, w niektórych sieciach mamy naprawdę dobre promocje na energię, na 1 kWh i tutaj chyba króluje w tej chwili PL Energia, gdzie mamy 1,30 zł za kWh i ogólnie w większości systemów, czy w większości tych firm, które zajmują się dostarczaniem nam energii elektrycznej poprzez ładowarki szybkie, bardzo często już pojawiają się ceny poniżej 2 zł, więc ta średnia cena na 100 km wyszłaby przy takich samochodach, powiedzmy właśnie tego typu jak Tesla Model 3, czy nie wiem, właśnie BYD Dolphin, o którym mówiliśmy wcześniej, to byłby koszt w granicach właśnie tych 30 zł maksymalnie, co świadczy o tym, że ten samochód by Was zaskoczył nawet na trasie, a musimy pamiętać, że gdybyśmy ładowali w domu energią elektryczną dla użytkownika, tak, czyli takiego Kowalskiego jak ja, no to wtedy ten koszt spada nam bardzo wydatnie do około 14-15 zł na 100 km i w trybie miejskim ten samochód staje się jeszcze bardziej ekonomiczny niż jakikolwiek samochód spalinowy. No chyba że mówimy tutaj o hybrydzie z gazem, no to być może jesteśmy w stanie uzyskać lepszy wynik, ale pamiętajmy, że w hybrydzie łączymy dwie technologie i dwa problemy naraz, więc ja uważam osobiście, że jeżeli już iść, to w pełnego elektryka i na miasto taki elektryk typu, jeszcze raz powtórzę, Leapmotor, BYD Dolphin czy wiele innych takich podstawowych samochodów jest w zupełności wystarczający. Więc mamy kolejny punkt. Samochód elektryczny na pewno zaskoczy Was dużo niższym kosztem użytkowania. Kolejna rzecz, którą samochód elektryczny na pewno Was zaskoczy, szczególnie jeżeli dotychczas jeździliście tylko samochodami spalinowymi, to jest cisza i komfort. Te samochody na 100% w większości wypadków Was zaskoczą. Mało tego, ja
jestem chyba takim przypadkiem już ekstremalnym, bo jeździłem w momencie, kiedy kupiłem pierwszego Peugeota Iona, to jeździłem w miarę komfortowym samochodem spalinowym, takim powiedzmy, jeżeli chodzi o gabaryty, czyli Jeepem Grand Cherokee. Z silnikiem 3.6 Penta stary, jeżeli dobrze pamiętam, to był 2015 rocznik, nie, przepraszam, 2016 albo 2017 rocznik. No i ten samochód był oczywiście duży, komfortowy, natomiast oczywiście wydzielał dosyć sporo hałasów, o których nie wiedziałem, dopóki nie przysiadłem się do samochodu elektrycznego. W Peugeotie Ionie było dużo ciszej i dużo fajniej się jeździło. Co jeszcze dokładam tutaj do tego, abstrahując od ciszy, która panuje w tym samochodzie, też jest taka łatwość jazdy samochodem, w szczególności jeżeli chodzi o tryb miejski. Czyli nie mamy w ogóle skrzyni biegów, mamy bezstopniową jazdę. Reakcja na pedał przyspieszenia jest po prostu natychmiastowa i płynna. Czyli nie dochodzi do żadnej zmiany biegów. Oczywiście Jeep Grand Cherokee, akurat mój był w automacie. Mimo wszystko, nawet jeżeli to była jakaś tam najnowsza skrzynia sekwencyjna czy cokolwiek innego, to wciąż była wyczuwalna ta zmiana biegów. Tutaj po prostu to wszystko się odbywa płynnie i od zera do nieskończoności w cudzysłowie oczywiście przyspieszamy płynnie i przy okazji mamy też rekuperację, która pomaga nam w hamowaniu i pozwala nam bardzo fajnie operować samochodem w trybie miejskim, ale też i w trasie. Więc tutaj oczywiście musicie się o tym przekonać i tu, żeby się przekonywać o tym, zanim zakupicie samochód, warto jest też skorzystać z opcji wynajmu. To taki mała porada, że wielu ludzi, zanim chce kupić samochód elektryczny i zanim się do tego przekona, korzysta po prostu z wynajmu. I tutaj na przykład my od jakiegoś czasu współpracujemy z firmą No Smoke Rent, której samochody będą na naszym placu, będziecie mogli sobie z nich korzystać. Oczywiście my w tym uczestniczyć jako tako nie będziemy, natomiast te samochody będą u nas do odbioru, będziecie mogli sobie przyjechać, a przy okazji, jeżeli będziemy mieli czas, będziecie mogli z nami na ten temat porozmawiać i dowiedzieć się trochę więcej na ten temat, jak te samochody się serwisuje, jak się używa i tak dalej, i tak dalej. To taki mały spoilerek. Natomiast wracając do komfortu, to właśnie cisza, to właśnie sposób jazdy, łatwość prowadzenia. Też przy okazji musicie pamiętać o tym, że samochody elektryczne w zdecydowanej większości, 90 ponad procent, mają baterie umieszczone w najniższym punkcie ciężkości i mają po prostu niski środek ciężkości, przepraszam bardzo, i te samochody się po prostu bardzo pewnie prowadzą. Nawet samochody tylno czy przednionapędowe po prostu mają niesamowicie dużą stabilność i czujecie się dużo pewniej z nimi podczas jazdy i ten strach przed tym, że coś się stanie na zakręcie, po prostu jest żaden, jak się już przyzwyczaicie do tej jazdy. Kolejna rzecz, która myślę zaskoczy Was w sposób bardzo duży, a przynajmniej mnie zaskoczyła bardzo, w szczególności jak dotknąłem już Nissana Leafa, a drugiej generacji, a później Tesli, to była ilość systemów w porównaniu do samochodów spalinowych. Przede wszystkim to jest to, o czym mówiłem też na początku, że samochody elektryczne oferują dużo więcej zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy niż samochody spalinowe. I to wynika z wielu rzeczy. Przede wszystkim z tego, że producenci samochodów elektrycznych walczą trochę o rynek, a w szczególności ci producenci chińscy, i te samochody są naprawdę bardzo mocno dopasione. I tutaj możecie znaleźć jeszcze dużo takich systemów komfortu, jak nie wiem, domykanie drzwi, otwieranie drzwi, w ogóle bardzo dużo, masaż pleców, mnóstwo jest tych systemów. Natomiast co jest bardzo ważne i tutaj myślę samochody elektryczne bardzo zaskakują jakby w pierwszej kolejności, to są systemy wspomagania kierowcę w zakresie autonomiczności jazdy. Pierwszy raz zetknąłem się z tym w Nissanie Leafie, gdzie Nissan Leaf miał taki bardzo podstawowy system tempomatu adaptacyjnego i asystenta pasa ruchu. Na tamte czasy, to był jeszcze rok chyba bodajże 18, to naprawdę robiło na mnie gigantyczne wrażenie i w samochodach spalinowych takie rzeczy dopiero były dostępne w samochodach typu Volvo XC90, więc w tym małym Nissanie relatywnie w porównaniu do XC90 były bardzo zaawansowane systemy. Wszystkie te systemy, które Tesla udostępnia na świecie, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, nie są niestety dostępne w Europie. Miałem okazję z tego korzystać w Stanach Zjednoczonych i full self-driving no po prostu rozwala system, mówiąc krótko, tak, bo samochód jeździ po prostu sam, bez naszego uczestnictwa i macie tutaj też film na naszym kanale na ten temat, bo testowaliśmy to. Ale oprócz tego te systemy, które już teraz są dostępne w Tesli, czyli ruszanie ze świateł, zmiana pasa, trzymanie się pasa i coś, co naprawdę bardzo pomaga na przykład podczas jazdy autostradowej, gdzie my już nie musimy, oczywiście to jest takie nie do końca, jakby to powiedzieć, wielu z Was mogłoby to uznać za kontrowersyjne,
Natomiast to, że sobie włączamy autopilota i nie musimy 100% naszej uwagi koncentrować na jeździe i możemy troszeczkę pozwolić sobie na pewną nonszalancję, czyli odwrócić wzrok, porozmawiać z kimś, powoduje też, że dużo mniej się męczymy. I te przeloty, tam zresztą pewnie też będziecie mogli poszperać na naszym kanale, żeśmy robili gigantyczne podróże, czy po Stanach, czy po Europie, z Polski chociażby przez Hiszpanię, podróże po 8, 7, 10 tysięcy kilometrów, podczas których autopilot naprawdę bardzo, bardzo nam pomagał. Nawet ten podstawowy autopilot w Tesla Model S. I to jest coś, co naprawdę zmienia bardzo dużo i samochody elektryczne ze względu na to, że wszystko tu jest elektryczne. Tutaj nie ma niczego na pasek. Tutaj nie ma niczego, co mogłoby zawieść. Oczywiście systemy elektryczne mogą zawieść, ale w samochodzie spalinowym te systemy mogą zawieść w sposób kardynalny i nieprzewidywalny, na przykład zrywając jeden z pasków, który napędza, nie wiem, wspomaganie kierownicy. Tutaj wszystko jest elektryczne i tutaj wszystko działa elektrycznie. I jeżeli cokolwiek dzieje się złego z jakimkolwiek podsystemem, czyli na przykład kamery w Tesla są zasłonięte, to dostajecie taki komunikat, a samochód, jeżeli cokolwiek złego się wydarzy, sam automatycznie się zatrzyma i chciałem, żebyście, jeżeli możecie, przejrzeli sobie filmy na naszym kanale, gdzie testujemy chociażby Tesla Model Y parę lat temu i inne samochody elektryczne, jak te samochody się zachowują w kontekście systemów autonomii. Także jeszcze raz podkreślam, na pewno samochody elektryczne zaskoczą Was w kontekście wyposażenia i systemów wspomagania kierowcy. Ostatnia rzecz, którą można byłoby troszeczkę podciągnąć pod komfort, ale postanowiłem ją jednak wydzielić, bo tutaj samochód elektryczny daje nam pewną rzecz, której nie ma, znaczy inaczej, którą oczywiście samochód spalinowy posiada, natomiast samochód elektryczny posiada ją w dwójnasób. Chodzi o to, że ze względu na swoją konstrukcję, na sposób umieszczenia silników, dodam tylko, że w większości wypadków nie dotyczy to samochodów, które są typowymi przedrukami w cudzysłowie z samochodów spalinowych, gdzie silnik jest umieszczony w formie sandwicha na przykład z przodu i on zajmuje tyle samo miejsca. Natomiast w samochodach zaprojektowanych od zera, jako samochody elektryczne, czyli na przykład możemy wziąć tutaj, nie wiem, Xpenga, możemy wziąć Teslę, możemy wziąć już te najnowsze Mercedesy z rodziny EQ. Tutaj mamy dużo bardziej zwiększoną ładowność. Co chcę przez to powiedzieć? Myślę, że tutaj też Wiktoria znajdzie dla Was przebitki. W takiej Tesli Y, której teraz jedziemy, mamy do dyspozycji przedniego franka, który jest bardzo duży i naprawdę bardzo dużo mieści. Mamy do dyspozycji tylny bagażnik, a pod tylnym bagażnikiem i z boku mamy jeszcze dodatkowe kieszenie. I chociażby w takiej jednej kieszeni w Tesla Model Y możemy zmieścić lodówkę. Czy w tylnej wnęce, która znajduje się pod tylnym bagażnikiem, też możemy zmieścić lodówkę. Więc mamy dodatkowe parę set litrów pojemności, które możemy wykorzystać i to się naprawdę sprawdza w momencie, kiedy jeździmy w dłuższe trasy i myśmy to też przetestowali wielokrotnie. Czyli na przykład wszystkie gadżety, które mogłyby się przydać, ale nie były nam potrzebne na co dzień, do przedniego franka. I one tam sobie leżały i nic się nie działo. W razie gdybyśmy ich potrzebowali, to mogliśmy z nich skorzystać, a dzięki temu mieliśmy do dyspozycji cały bagażnik. Albo na przykład, jeżeli jedziemy w długą trasę, w cieplejsze klimaty, tak jak Hiszpania, dajemy na tył lodówkę, ona jest schowana, tam sobie trzymamy rzeczy, które wyciągamy raz dziennie. I możemy cały prowiant sobie na tydzień zabrać i nie musimy jeździć od sklepu do sklepu, nie musimy się niczym przejmować. Także samochód elektryczny daje nam niesamowite możliwości. Dodatkowo, tutaj jeszcze muszę dodać, że samochody elektryczne coraz częściej dają nam możliwość wykorzystywania energii z tej baterii, która w nich jest umieszczona. I to jest coś, co już w ogóle bije o głowę lub o 5 długości głowy samochody spalinowe, czyli ta energia, którą przekazujecie sobie z superchargera, czy przekazujecie sobie z domowego gniazdka, może do Was wrócić wtedy, kiedy jej potrzebujecie, czyli możecie przez specjalne adaptery, aczkolwiek mam nadzieję, że w przyszłości będzie to już normą, możecie sobie zasilić, nie wiem, grilla na działce, możecie zasilić sobie wiertarkę, kiedy potrzebujecie, a możecie też tą energię oddawać wtedy, kiedy jej potrzebujecie i na przykład też to może być świetnie wykorzystane do tego, żeby ładować ten samochód wtedy, kiedy energia jest tania, bo są takie systemy, które pozwalają to badać, a odbierać tę energię wtedy, kiedy jest droga. Czyli stajecie się energetycznie coraz bardziej niezależni. Także cóż mogę powiedzieć? Samochody elektryczne zaskoczą Was tymi 5 rzeczami i pewnie jeszcze mnóstwem innych, o które proszę tych doświadczonych użytkowników samochodów elektrycznych, żeby wrzucili je w komentarze. A Wam dziękuję za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. Trzymajcie się, cześć!